Na śniadanie mamy omlet z warzywami i sok z ananasa. A za godzinę jedziemy na lotnisko i będziemy lecieć samolotem nad Nazca Lines. Jesteśmy na lotnisku. W tym budynku są wszystkie firmy, które oferują loty nad liniami Nazca. Trzeba się przed lotem zważyć i zapłacić kilka podatków. Kupujemy liście koki na chorobę wysokościową. Coca único, Perú, Colombia, Bolivia. Un momento. No problema. Można kupić cukierki, koki, herbatę i liście, ale podobno tylko liście pomagają. O, jeszcze są ciasteczka. Obrzydliwe. Dla mnie obrzydliwe. W Peru ludzie chorują na chorobę wysokościową i przed przemieszczeniem się do Arequipy i Cusco powinno się właśnie zacząć rzuć liście koki. Podobno pomagają i mniej się choruje. Mamy rzuć liście, esencja ma trafić do naszego organizmu, a resztę mamy wypluć. Smakują jak, dla mnie, jak suszona herbata, zielona. Nie jest to złe. Ja wszystko zjadłam. Przejściutko. Dla mnie są gorzkie. Bardzo. Nie wiem, czy to można jeść. Zapytano nas się, czy nie mamy jakichś ładunków wybuchowych albo powerbanków i wchodzimy do samolotu. Moja ciocia po locie takim samolotem nigdy więcej nie wsiadła na pokład. A ja nigdy takim małym nie leciałam jeszcze. Left and right. Na pasie stoi gaśnica. Z tyłu mamy apteczkę, więc jesteśmy bezpieczni. Samolot ustawia się do startu. Rysunki Nazca to geoglify, czyli duże wzory wykonane na ziemi. Tam jest wzór, który został przecięty przez autostradę.
Dostałyśmy dyplom przetrwania. Było ciężko, ale dałyśmy radę. Jest mi niedobrze. Posiedziałyśmy sobie chwilkę i jedziemy z właścicielem naszego hotelu oglądać dalej Nazca, tylko już z ziemi. Pan powiedział nam przed chwilą, że bardzo dużo ludzi wymiotuje na pokładzie. Jesteśmy dzielne. 300 meters long. Okay, the biggest zoomorphic design, the biggest length, 300 meters. The artificial intelligence. You know how many? Some other 300 designs has been found. Before, were said archaeologists that there were 300. Them all in together, you know. But now it seems that there are 600 designs. You know? Exist in the whole territory something like 62 of these line centers. You know, these are kind of hills, okay, where lines come to or start from the hill, okay, away. Exist, as I said, 62 of these mounts in total are connected. 762 lines, okay? What are those places? Why lines come to those places in the whole area where the figures and lines are? It is believed that these places were possibly places where people come to, you know, and the priest made up or perform a kind of ritual, okay? So among of the many theories regarding the construction of these figures and lines, there is a religious theory that says that perhaps in the past, you know, where the conditions changed so drastic, you know, and it became a terrible desert, and it was impossible to live in this territory. So the Nazcas thought that the gods who dwell in the sky are responsible for the changing of weather conditions. So they needed to give offerings to the gods, because they thought that if they give offerings to the gods would feel sorry for us and send finally water in the means of rain. And that is why they were giving offerings. It happens also, is believed in the past, human sacrifices. People had the head chopped off, you know, sacrificed to the gods. Because in the past, my ancestors believed that death was not the end of existence. Death was just a transition, and they were coming back to life. And here can be seen much better, the lines that come to the hill. Maybe these lines were some kind of path, you know, path that people were walking, coming to this sacred place, you know. Here I am, you know, big number, okay? They were coming from different directions, okay. So we reunite here, now we're ready, you know, to make this ritual. So the priest, one of the oldest guy, you know, maybe a priest, and started giving these offerings, this ceremony, okay? Perhaps, okay? So. And what happened with the Nazca people? What's that? What happened? What happened with them? As any other culture all over the world, you know, cultures finish for different reasons. You know. Maybe changing of weather conditions, maybe epidemics, maybe war, okay? The Nazcas disappeared because another stronger force came, which was the Wari culture, okay? Like the one you see here, see? So the contrast of the upper layer and the inner layer gives you the shape of the figure. Any figure you want to make, you know, if you just push away, you make a design, any design you want. So imagine the depth of this line is almost nothing. We're going to see further ahead, you know. So how comes that these designs do not disappear? Two reasons. One main reason is that it does not rain here, okay? There is no fear of being washed away. The other reason archaeologists or scientists, you know, explain is that because of the heat and the minerals, you know,
absorbs the heat even stronger and creates a kind of cushion of hot air of 20 centimeters over the surface. This cushion of hot air does not allow the wind with the sun cover the designs, blows over this cushion of hot air. So these two reasons made possible that the designs do not disappear. You see, and the road, this road or line continues on. You see, crosses the highway. Bardzo dużo rysunków Nazca zostało zniszczonych przez autostradę, która została wybudowana w 1920 roku, bo wtedy jeszcze nikt nie miał pojęcia o tym, że istnieją tutaj linie Nazca. Zostały odkryte dopiero w 1940 roku, ponieważ były przykryte cienką warstwą piasku i nie było ich widać. Jesteśmy na obszarze pustynnym, więc tworzenie tych wyżłobień w ziemi tutaj, na tych terenach wymagało ogromnego poświęcenia. Rysunki znajdują się na obszarze około 500 km² i szacuje się, że większość z nich powstała między 300 rokiem przed naszą erą a 600 rokiem naszej ery. Kupujemy bilety na wieżę, z której będzie widać rysunki Nazca. Destroy, you know, part of these designs. You see those kind of sort of. Tu jest narysowane drzewo, z którego cywilizacja Nazca budowała domy, a także narzędzia do robienia tych rysunków. A tu jest jeden rysunek, który jest przecięty przez autostradę. W tamtym roku przyszły tutaj wielkie opady deszczu i część rysunków Nazca zostało zniszczonych. Część udało się uratować, ale wszędzie widać właśnie pozostałości po przechodzącej tędy wodzie. Jesteśmy w domu Marii Reisze, niemieckiej badaczki. Przyjechała do Peru w 1932 roku i na początku uczyła języka niemieckiego i tłumaczyła artykuły naukowe, ale w 1941 roku poznała Paula Kosaka, który prowadził wtedy badania na temat starożytnych systemów irygacyjnych. I któregoś dnia razem z nim leciała samolotem i zobaczyli na ziemi linie i rysunki Nazca. Maria tak zafascynowała się figurami, że ich badaniu poświęciła całe swoje życie. Mieszkała w malutkim domu na pustyni i walczyła o ochronę tych obszarów, o ochronę linii i rysunków Nazca. Dopiero w 1994 roku rysunki Nazca zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i objęte ochroną. Tego samego roku dostała peruwiańskie obywatelstwo. Umarła jak miała 95 lat i do dziś nazywana jest damą z Nazca. Tutaj mieszkała Maria. Maria Reich's room. She used to live here. Przez ponad 50 lat badała linię Nazca. No Peruvian would do that. So it's just Germans are special personages. That's it. Tutaj została pochowana. She was named La Dama de Nazca.
the lady from Nazca. W taki sposób chowano ludzi, a razem z nimi ich najpotrzebniejsze rzeczy. Te, które są w muzeum, zostały właśnie znalezione przy ludzkich, zmumifikowanych ciałach. Mumia z tatuażami. Here also with the kind of a stars or something like that, you know, or maybe seaweed on that on. And there is a kind of alligator here. Can you see it? Or maybe what's it called? Pterodactyl. Was sacrificed? Who knows? A to ceramika Nazca, która została znaleziona podczas badań nad liniami. Na ceramikach bardzo często powtarzają się rysunki, które zostały wyżłobione w ziemi. I think we're going to move the other tour a little bit later, 1 hour later. Yeah, have a look. Ludzie w Nazca utrzymują się głównie z wydobywania surowców. Są tutaj kopalnie złota, żelaza. Pracują również przy plantacjach ziemniaków, fasoli. No i utrzymują się również z turystyki. Część kopalni w Peru jest własnością państwa. Część z nich posiadają chińskie korporacje i jest też dużo nielegalnych kopalni. To jest ogromny problem, dlatego że większość z nich znajduje się w dżungli i przy wydobyciu złota używają oni metali ciężkich, na przykład merkury, które wpada do wody, zanieczyszcza rzeki, zjadają je ryby, wchodzi w ziemię. No i to jest ogromny problem w Peru. Policja nie ma dostępu do miejsc, w których nielegalne kopalnie się znajdują. Your government let Venezuelan guys coming into the country without no checking. So no checking of the inhabitants, you know, that came from Venezuela. Among them, good people and also terrible people, thieves, you know, a lot of very evil people who has killed many in here. Many people, many Peruvians have been killed by the Venezuelan guys. At the beginning, when they started coming into, we feel sorry for them. We try to help them. People on the street were begging, asking for money. We used to give them. Oh, poor guys with kids, many kids. But then we hear in Lima, these Venezuelans are killing people, are robbers, committing crimes, a lot of bad things. In the south or in the north, people have welcomed them. They stay there for a while, and then they find out that the people got money hidden somewhere in the house, killed them, and stole all the money. Is that good people? They are grouping in some gangs. They are. They're gangs of people, you know, who dedicate to what is it called? Girls, you know, who make them work in prostitution, and they charge money. They also are blackmailing people. If you don't pay us to keep on working, we kill you. You and your family, we kill. So is this good people? Not at all, you see. But the government made a terrible mistake letting those guys coming into our country. There is more than 1 million of Venezuelan guys in Peru. So Many a are lot. not working. Many we don't know what they do. They are robbers. Some are good ones, are working okay, but the majority are terrible. Pan zauważył sowę z takiej odległości. Wow.
Maybe we'll find more. To? Sowa. A. Tam jest kopalnia złota i nie można podjechać bliżej, jest to zakazane i w razie takich odwiedzin podobno strzelają. Jesteśmy na cmentarzu w Chałchija. Chowano tutaj zmarłych od III do IX wieku naszej ery, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Zmarli byli mumifikowani i chowani do grobów w pozycji siedzącej, a obok nich umieszczano naczynia z piciem i jedzeniem oraz inne drobne przedmioty. Cmentarz został odkryty w 1920 roku. Przez lata padał ofiarą grabieży. Rabusie kradli wszystko, co znajdowało się razem z ciałami w grobach, a kości zmarłych porozrzucane były po całym tym terenie. Cmentarz ten został objęty ochroną dopiero w 1997 roku. Why did Nazca culture got that name? Did it have this name always? The Nazca culture? We don't obviously don't know for sure. It was a German archaeologist who in 1901 found in the black market ceramic and textile of a beauty he had never seen before. He was terribly impressed. Where do these fantastic things come from? He inquired people, and he was told that these artifacts, these beautiful artifacts, come from this territory, from Nazca, okay? So he came to here, to Nazca, and started making excavations, okay? He got first permit, from the government. Otherwise, it's not possible to do just diggings, anywhere. No excavation, you got to have permission, from the government. So he got it and started doing excavations. After years of working, okay, he found many cemeteries, okay, with the help of the locals, because they were receiving money, they start working to uncover tombs, and he found textiles and ceramic of the same quality he had seen before, at the black market. So after studying this culture for many years, he came to the conclusion that indeed a very advanced culture lived in this territory. But what name do we give to this culture, okay? That it's believed lived 1,000 years ago, 300 years before Christ till 700 years after Christ. So he named it Nazca because of the territory's name. But we are not 100% sure that that was the name he had in the past. He could have any other name, right? But it was given the name of Nazca culture. Follow me, please. Come around this place. There. Can you see it? Can you? Here. To get something done, Sorry. All the trouble, that implies a mummification process. It's not easy to do that. Children, infants or teenagers and adults and all people, everybody. To the mummy, if it's left in the open, destroys completely. The wind blows strongly and hits and erodes, erodes the bone. Like that. So all this stuff is original. All the ceramic, the pieces of cloth,
that they used to wrap up the mummy. Mhm. Wszystkie te dziury to rozkradzione katakumby. They were trophy head hunters, kill enemies and chop enemies' heads. Why was it done? This process or this costume, you know, of getting enemies' trophy head, because they believed that by having the head of the enemy, of an important enemy, not any enemy, but an important one, this Nazca warrior was having all his strength, his knowledge, his braveness, everything now belonged to the warrior winner, to the Nazca warrior who defeated, you know, this enemy. So cut the head off. All the brain was taken out through the base of the head, and then the lips were sewn up with a tree thorn. Same was done with the eyelids. Okay, and a hole was made at the forehead, and a piece of a wood fastened with a string. It was passed through the hole in such a way that it gets stuck, you know, here. So the head was tied up, the rope was tied up around the waist, so he had the head hanging on the waist. Okay, so it is believed that the Nazca warrior wanted to have many of these trophy heads, because the many he had, the stronger, the more intelligent, the more brave he was. You know, that was his belief, the reason why they did these kind of things. You know, why they were trophy head hunters, perhaps. Ara, która podobno została złożona w ofierze, i zmumifikowane dziecko. I drugie tutaj. Straszne. Archeolodzy mówią, że ten cmentarz zajmuje około 2 km², ale możliwe, że jest znacznie większy. Pod ziemią wciąż jest mnóstwo nieodkrytych grobowców. Jedziemy na dworzec, a później nocnym autobusem do Arequipy. Normalnie bus do Arequipy jedzie 9-10 godzin, ale są strajki pracowników kopalni, więc musimy zmienić trasę naszej drogi i będziemy jechać 5 godzin dłużej. Si? Tak. Spędzimy całą noc w autobusie.